Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś wydanie specjalne o ataku amerykańskim na irańskie bazy, w których wzbogacano uran. Prezydent Donald Trump wydał rozkaz ataku i ten atak został w nocy przeprowadzany. Nagrywamy ten program o 9:14 i to jest stan wiedzy na tę porę. Za chwilę połączę się z moim gościem i będziemy analizować sytuację. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, dzięki którym również ten program mogę robić, bo to wszystko jest możliwe dzięki wsparciu patronów. Dzięki serdeczne. Zachęcam wszystkich Państwa do dołączenia do tego grona, bo dzięki Wam mogę to robić również takie specjalne wydania. A teraz łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Agnieszka Bryc, specjalistka do spraw Bliskiego Wschodu, Izraela, Rosji, na co dzień w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Czy spodziewałaś się tego, że taka decyzja może zapaść i że Stany Zjednoczone włączą się w tę wojnę? No, częściowo tak. To nie do końca było pewne jeszcze, powiedzmy, kilka dni temu, bo prezydent Trump swoim zwyczajem wprowadzał w błąd wszystkich, mówiąc, że to czas na negocjacje, że daje Iranowi i społeczności międzynarodowej jeszcze przynajmniej 2 tygodnie, żeby osiągnąć porozumienie, ale jednocześnie przemycane były różnymi kanałami takie informacje, że jeżeli miałby nastąpić atak amerykański na irański program jądrowy, no to on będzie w przeciągu tych najbliższych dni w zasadzie 2 dób. I to się potwierdziło. I to akurat miało zastosowanie. Taką podpowiedzią, że jednak plan ataku jest wdrażany, to były doniesienia o tym, że przesuwane są te specjalne bombowce do przenoszenia broni strategicznej ze Stanów, znaczy nie ze Stanów Zjednoczonych, tylko z tych baz, z tego co pamiętam, na Pacyfiku. Ale tu się mogę mylić, to wystarczy zajrzeć na doniesienia na flight radarze, skąd te bombowce były przesuwane, i to już była podpowiedź, że plan jest wdrażany, że Amerykanie podsuwają swój potencjał na Bliski Wschód po to, żeby nie tylko zaatakować, ale żeby też reagować w tak zwanym scenariuszu the day after, tak? Czyli ten dzień po. Więc to już mniej więcej było wiadomo. Wczoraj dosyć jakby intensywnie trwała cisza, co było ciszą przed burzą. I 2:30 czasu lokalnego Amerykanie przeprowadzili atak na 3, według amerykańskiej i izraelskiej przy okazji oceny, te kluczowe instalacje programu jądrowego, czyli mamy tą słynną... Fordo, Natanz i Isfahan. Tak jest. I to są te 3 elementy programu jądrowego, które wydaje się, one wymagały bardziej zaawansowanego sprzętu. Od dawna wiedzieliśmy, że to serce programu jądrowego Iranu, czyli kompleks w górze Fordo, żeby cokolwiek naruszyć jego konstrukcję, jakkolwiek naruszyć jego konstrukcję, Izraelczycy potrzebowali nie tylko zgody amerykańskiej, ale potrzebowali po prostu wsparcia technicznego, militarnego Stanów Zjednoczonych, czyli użycia tak zwanych bunker busterów, czyli takich specjalnych pocisków kilkunastotonowych,
które są w stanie wbić się głęboko, prawda, tych wiele kilometrów w głąb umocnień, bo to są nie tylko instalacje takie głęboko pod ziemią, ale wręcz pod skalistą górą. Też wiele metrów, nie? Bo to było 90, one są Tak jest. 90 metrów pod Dobra, 90 pod ziemią. metrów, tak jest. Z kilometrami ja oczywiście przesadziłam, przepraszam, ale w tym przypadku, żeby się przebić przez wiele warstw ochrony tego obiektu, Amerykanie przyznali się, że wykorzystali 6 tych kilkunastotonowych pocisków. Ale to Nie ciągle było- też podkreślmy, to jest broń konwencjonalna, tak? To nie były żadne ładunki jądrowe. Nie. To nie były ładunki jądrowe, to były potężne bunker bustery, czyli te pociski burzące bunkry i instalacje podziemne. Nie mamy potwierdzenia, chociaż Donald Trump faktycznie ogłosił, że Fordo is over, że instalacja w Fordo już jest pieśnią przyszłości. I ja nie byłabym tego taka pewna. Naprawdę warto poczekać po pierwsze, potwierdzenia, tutaj możemy długo czekać i się nie doczekać potwierdzenia ze strony amerykańskiej, ale też potwierdzenia prędzej czy później ze strony tej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej albo innej instytucji międzynarodowej. Tu poczekajmy, czy to prędzej czy później zobaczymy, czy ta instalacja jest kompletnie wyłączona już z produkcji, czy tylko w znacznym stopniu uszkodzona. 2 pozostałe obiekty, czyli Natanz i Isfahanie, zostały zaatakowane nie bunkerbusterami, tylko pociskami Tomahawk 30 i pytanie też jakby nie wiemy do końca, czy one są kompletnie zniszczone, czy też nie. My też wiemy, i to jest stan właśnie na tę godzinę, o której rozmawiamy, że Amerykanie poinformowali, uprzedzili Irańczyków o planowanym ataku, dając im czas na ewakuację tych obiektów. Więc to też nie jest tak, że Amerykanie totalnie zaskoczyli Irańczyków, bo na przykład Rosjanie także ewakuowali swoją załogę, tą rosyjską załogę z reaktora Bushehr, a jednocześnie sugerowali Amerykanom, żeby wykreślili Bushehr, czyli tą elektrownię jądrową obsługiwaną przez Rosatom z ewentualnych planów ataku na Iran. Więc to nie była kompletna niespodzianka także dla Iranu. Zobaczymy dzisiaj, jakie będą potwierdzone szkody i jaka będzie realna reakcja Iranu, bo to jest to, co dzisiaj jest kluczowe. Wiemy, jakie są te bezpośrednie konsekwencje ataku, czyli że zostały zniszczone 3 duże, ważne elementy irańskiego programu jądrowego, ale nie znamy szacunków realnego zniszczenia irańskiego programu jądrowego, czyli w jakim stopniu amerykański atak jakby ograniczył czy zredukował potencjał jądrowy Iranu, a na ile go sparaliżował. Więc nie zakładajmy, że Iran pozbawiony jest już zdolności produkcji w przyszłości broni jądrowej albo kontynuowania programu jądrowego, bo tak nie jest. Wiemy, że tych takich must bomb obiektów jest przynajmniej 50, z czego 3, prawda, zostały dzisiaj zaatakowane. Nie wiemy, jak zniszczone, więc to naprawdę trzeba bardzo ostrożnie ważyć. Te 50 podstawowych obiektów i tak by nie wyeliminowało irańskiego programu jądrowego, bo on jest rozproszony, nie tylko jakby rozmieszczony, zlokalizowany w tych 50 obiektach, ale w wielu innych, w wielu regionach Iranu
i co więcej, niektóre tak jak Fordo pod ziemią, a niektóre tak jak te różne instytucje badawcze czy naukowe po prostu w centrach dużych miast, czyli w otoczeniu ludności cywilnej. Tak czy inaczej, irański program jądrowy jest trochę jak Hamas, nie do wyeliminowania całkowitego. Można go tylko skutecznie zredukować i spowolnić. I to jest pytanie nasze, jakby tych, którzy obserwują wydarzenia na Bliskim Wschodzie, czego chce Izrael, tak? Czy tak jak z Hamasem chciałby kompletnego wyeliminowania irańskiego programu jądrowego, czy też tylko go zredukować. I wydaje się, że współpraca z Amerykanami, czyli uderzenie bardzo bolesne w takie kluczowe obiekty, które tak jak Fordo mają, czy miały ten potencjał, a Fordo miało, te zakłady Fordo miały potencjał dokonania tego przełomu jądrowego, czyli tak wzbogacić uran, żeby można było wyprodukować, jakby przejść do możliwości rozwijania broni jądrowej. I teraz znowu mamy, i nie wiem, czy uprzedzę twoje pytanie, ale tutaj naprawdę pojawia się pytanie, czy Irańczycy realnie byli zdolni, czyli byli o krok przed zdobyciem broni jądrowej, czy jest tak, jak donosił wywiad sam amerykański, nawet ten obecny, aktualny pod rządami Donalda Trumpa, że to nie jest tak prosto i że Iran wcale nie był o krok, czy tam o miesiąc, tak jak ostrzegali Izraelczycy przed wyprodukowaniem broni jądrowej. Więc pytanie, co to oznacza, znaczy czym był ten atak, czy to był atak prewencyjny, czy uderzenie wyprzedzające? Odpowiedź na to pytanie będzie kluczowe, bo od tego będzie zależało to, jak ocenimy to, co się właśnie wydarzyło. Czy to było kompletne złamanie prawa międzynarodowego, czy to jednak był atak akceptowalny, wprawdzie spekulatywny, ale akceptowalny przez regulacje międzynarodowe. Pytanie jest o te 50 pozostałych miejsc. Czy to, jak mówisz, one... To jest tak, że ta praca jest jakby rozproszona w różnych miejscach, że tu się, przepraszam, nie znam się na tym, jak się produkuje broń jądrową, nie wiem, na ile ty masz tę wiedzę, ale czy to jest tak, że te wszystkie elementy są ze sobą połączone, czy w każdym z nich jakby niezależnie od siebie robiono to samo i po prostu Fordo było najbardziej zaawansowane, czy wyeliminowanie Fordo powoduje, że tamte pozostałe miejsca są właśnie praktycznie nie mogą pracować? Nie, Irańczycy odrobili pracę domową, to znaczy irański program jądrowy został świadomie rozproszony, żeby uniknąć tego, co przytrafiło się irackiemu programowi jądrowemu i syryjskiemu programowi jądrowemu. W 1981 roku Izraelczycy zlikwidowali, to znaczy wykonali dokładnie taki sam atak jak dzisiaj Amerykanie. Było łatwiej, nie trzeba było korzystać z bunkerbusterów, pocisków burzących, niszczących bunkry, żeby pozbawić Saddama Husajna jedynego funkcjonującego obiektu, który był irackim programem jądrowym. W 1981 roku wystarczyła operacja powietrzna i zbombardowanie przez izraelskie myśliwce instalacji w Osiraku. I sprawa była załatwiona. Syria popełniła, czyli Hafez Assad, a później Bashar Assad, czyli rodzina Assadów popełniła dokładnie ten sam błąd, instalując czy rozwijając program jądrowy, ale skoncentrowany w zasadzie w jednym miejscu. Wystarczył atak Izraela tak samo na jedną pozycję, żeby pozbawić Syrię możliwości rozwijania dalszego programu jądrowego. Irańczycy
poszli kompletnie innym torem, ponieważ oni rozwijali program jądrowy od lat 50. przy inspiracji pomocy czynnej Amerykanów, bo w latach 50. wiemy, Iran za rządów szacha był perłą w koronie amerykańskiej polityki na Bliskim Wschodzie i to Amerykanie pomogli rozwijać irański program jądrowy, a później w latach 70., kiedy szach ogłosił taki skok cywilizacyjny, czyli dynamiczny rozwój cywilnego programu jądrowego, do tego się włączyli także Francuzi i Niemcy i to już była współpraca i naukowa, i technologiczna, czyli mamy Zachód, który pomógł rozwinąć w znacznym stopniu ten irański program jądrowy, który dzisiaj stał się podejrzany o to, że faktycznie jest programem, czy przekształconym w program militarny. Program irański rozbudowany był od samego początku w różnych miejscach, a później był uzupełniany nowymi ośrodkami wydobycia uranu, wzbogacania uranu, instytucje badawcze, programy, elektrownie jądrowe z instytucjami, powiedzmy, takimi doświadczalnymi, plus takie strategiczne obiekty jak Fordo czy Natanz, tam, gdzie wzbogacany był uran i zainstalowane były wirówki, które, prawda, ten Iran wzbogacały. I ten cały program podczas rewolucji w 1979 roku on uległ zatrzymaniu. Później wiemy, że Iran przez 8 lat, w latach 1980-88 zaangażował się w wojnę z Irakiem i to wszystko ten program zatrzymało, a nawet go zredukowało, bo to nie była wojna, powiedziałabym, bez szkód dla obu państw. Natomiast po tym, jak wojna się zakończyła, to już był moment rozpadu systemu dwubiegunowego i Teheran doszedł do wniosku, że wprawdzie program jest mocno zredukowany, ale nie ma innego wyjścia, ponieważ sytuacja międzynarodowa jest niepewna, wrogowie są u bram, także Izrael, więc trzeba powrócić do programu jądrowego i trzeba znaleźć partnerów, którzy ten program jądrowy pomogą Iranowi rozwinąć. I tu na celowniku było kilka państw. Z jednej strony Korea Północna i to taki, prawda, standard północno-koreański, Pakistan. To Pakistańczycy, pamiętamy tego atomowego Alego, też przyczynili się do progresu w irańskim programie jądrowym, ale kluczowym w latach 90. dla Iranu partnerem była Rosja. I to Rosja podpisała umowę z Iranem na rozbudowę elektrowni w Bushehr, która stała się ważnym elementem tego irańskiego programu jądrowego. I teraz już tak jakby podsumowując, efekt mamy taki, że Izraelczycy w latach 90. stworzyli coś, co my nazywamy dossier jądrowym Iranu, czyli zauważyli potencjał, bo do tej pory koncentrowali się na zagrożeniu irackim, jakby kompletnie inne sprawy przytłaczały Izrael łącznie ze sprawami wewnętrznymi, palestyńskimi, rokowania pokojowe i tak dalej. Natomiast 95 rok to jest wniosek na temat irańskiego programu jądrowego i próba przez następnych kilka lat przekonywania partnerów na Zachodzie, że coś z tym trzeba zrobić. Dopiero w 2003 roku zaczęto wyciągać właściwe wnioski, no ale już było trochę za późno, bo tak jak powiedziałam, Iran odrabiał pracę domową. I okazało się, że im dłużej trwa taka niepewność partnerów Izraela, tym Iran jakby rozwija bardzo skutecznie program, tworząc pewną ochronę dla tego programu, kształcąc kolejnych specjalistów i nie tylko. Więc Izrael w pewnym momencie zrozumiał, że ma coraz mniej opcji
to znaczy te opcje ciągle są, ale są coraz bardziej ograniczone, bo w grę wchodziły opcje dyplomatyczne, czyli presja na takiego sojusznika jak Stany Zjednoczone i państwa na Zachodzie, tak żeby Izrael dostał zielone światło na ewentualną interwencję w tej sprawie, póki jeszcze Iran nie przekroczył, prawda, tej granicy zdolności wyprodukowania broni jądrowej. Ale tu Amerykanie bardzo konsekwentnie mówili, nie na naszej warcie, to jest zbyt niebezpieczne. Opcja militarna, mogli dokonać ataku takiego precyzyjnego, chirurgicznego na poszczególne elementy irańskiego programu jądrowego, czyli po prostu ostrzelać to, co mogą, ale tutaj wchodziły w grę kwestie strategiczne, kwestie, powiedziałabym, techniczne i takie operacyjne, jak zorganizować tak długi lot, operację ostrzału zniszczenia tak wielu obiektów i to własnym resursem. Dlatego Amerykanie byli pod tym względem super potrzebni. I trzecia kwestia, można było także po prostu się z faktem pogodzić i dojść do wniosku, że no dobrze, Iran będzie miał broń jądrową prędzej czy później, a więc efekt odstraszający Izraela zostanie zredukowany do roku 1948, czyli to już pojawią się dwa państwa na Bliskim Wschodzie, które będą miały broń jądrową, Izrael i sam Iran. Tylko że Iran mówił wprost, czego nie mówił Izrael o innych państwach, że jego celem jest zniszczenie państwa Izrael. Tak jest, tak. To jakby ta retoryka była, jakby ona napędzała dwie polityki, czyli z jednej strony Iranu, bo Iran pokazywał palcem, to jest wielki szatan, Stany Zjednoczone, które zrobiły nam, to znaczy zrobiły w Iranie zamach konstytucyjny, pamiętamy lata 50. i premiera Mossadeka, obalonego premiera w ramach operacji specjalnej CIA, a Amerykanie są tymi, którzy interweniują na Bliskim Wschodzie z naruszeniem prawa międzynarodowego. Więc łatwo było wskazywać na Izrael jako na dużego szatana, ale przy okazji na wiernego sojusznika Izraela, znaczy wiernego sojusznika Stanów Zjednoczonych, czyli Izrael jako tego małego szatana, czyli źródło wszystkich problemów Republiki Islamskiej. I to się nie zmieniło. Powiem szczerze, znaczy to się z jednej strony nie zmieniło, ale pamiętajmy, że takie wskazywanie na wrogów, bo jednocześnie sam Izrael bardzo konsekwentnie wykorzystywał hasło zagrożenia Armagedonem ze strony Iranu po to, żeby, prawda, z jednej strony konsolidować swoje społeczeństwo, żeby uzasadniać działania takie militarne na Bliskim Wschodzie, a ostatnio, prawda, żeby dokonać nawet ataku nie tylko tego aktualnego na Iran, ale także tych wcześniejszych, eliminując przywódców Hamasu, czy dokonując różnych operacji sabotażu i nie tylko na terytorium Iranu. Krótko mówiąc, retoryka była bardzo ważna, ale ja mam wrażenie, że to Izrael potraktował ją bardziej dosłownie. Dla Iranu to retoryka była ważna, ale w mojej ocenie przede wszystkim w kontekście takim politycznym i ideologicznym. Ale ty, jak wiesz, dobrze w Izraelu traktowano to bardzo poważnie. Znaczy, kiedy rozmawia się z jakimkolwiek obywatelem Izraela, no to u nich było po prostu przerażenie i mówili o śmiertelnym zagrożeniu. Niezależnie, czy to byli politycy, oficjele, czy zwykli ludzie, tam było to przekonanie, że to jest nasz wróg, który chce nas zaatakować. Jak tylko będzie miał do tego narzędzia, to zrobi. I stąd zresztą w tym koszmarnie podzielonym kraju, przy którym polski podział to jest bułka z masłem, prawda, kiedy kiedy Izrael zaatakował Izrael, to kiedy Izrael zaatakował Iran, to niemal całe państwo, prawda, i niemal całe społeczeństwo stanęło za Netanyahu, prawda, i nawet
część go nienawidzi, ale mówi, dobra, tu cię wspieramy. Tak Nie? jest. To jest też fenomen izraelski. No dobrze, ale porozmawiajmy o tym, co dalej, bo to jest kluczowe, tak? No bo tu pytań jest oczywiście bardzo, bardzo dużo. No pierwsze pytanie, najważniejsze, na które nie znamy odpowiedzi, zresztą na wszystkie z tych pytań nie znamy odpowiedzi, możemy tylko spekulować i zastanawiać się nad możliwymi scenariuszami. No czy ten atak był skuteczny? No bo oczywiście Donald Trump mówi, że był spektakularny i skuteczny, ale Irańczycy już mówią, że nie, wcale nie zniszczyliście, co też jest rytuałem, prawda? I tak jak mówiłeś na początku, no to o tym się przekonamy. Więc pytania, czy będą kolejne ataki amerykańskie, czy będą chcieli powtórzyć po to, żeby mieć pewność, że ten atak rzeczywiście odniósł swój efekt? Znaczy, myślę, że to będzie najlepszy dowód na to, czy zniszczyli, czy nie zniszczyli. Tak? Jak nie będą atakować, to pewnie ocenią, że szanse na szybką produkcję, tak, tego uranu i wzbogacanie są niewielkie, więc nie ma sensu. A jeśli będą atakować, to znaczy, że jeszcze nie dali rady. Po drugie, czy będą chcieli doprowadzić jednak do zmiany reżimów w Iranie, prawda? No i jaka będzie odpowiedź Iranu? Już wiemy, że prawda, w nocy były ataki na Izrael, nie na razie na żadne, póki co nie ma ataków na obiekty amerykańskie, ale mogą być. No i jaka będzie reakcja innych wielkich graczy Rosji, Turcji, Chin i czy to jest zarzewie, fundamentalne pytanie, czy to jest zarzewie III wojny światowej, czy właśnie widmo III wojny światowej troszkę się oddaliło, bo jeden z elementów na tej szachownicy, jeden z ważnych graczy został obalony. No oczywiście teraz zadałem ci 4 pytania i mamy pół dnia, żeby... Nie, ja wiem, że mamy niewiele czasu, ale ja złapałam specjalnie po pióro, żeby je sobie zapisać. Odpowiedź Stanów Zjednoczonych, to znaczy, czy będą kolejne ataki. Tego się dowiemy około godziny 15 czasu amerykańskiego, znaczy czasu, tak jest, w Waszyngtonie, bo na tę godzinę spodziewany... Czyli wieczorem polskiego czasu. Wieczorem polskiego czasu na tę godzinę spodziewany jest briefing, wystąpienie prezydenta Trumpa, które ma jakby podsumować, powiedzieć co dalej. Wtedy będziemy być może wiedzieć. Z przecieków już teraz wynika, i to chyba CNN podało, że Biały Dom i Pentagon nie planują kolejnych ataków. Co by sugerowało, że skutecznie uderzyli w te 3, przynajmniej tak oceniają, że skutecznie uderzyli w te 3 czułe, te wrażliwe punkty irańskiego programu jądrowego. Ale poczekajmy do, prawda, wystąpienia Donalda Trumpa, będziemy wiedzieć więcej. To jest po pierwsze. Ja wcale nie wykluczam, że ataków może być ja naprawdę nie wiem, ale nie wykluczam, to wszystko pewnie zależy od przynajmniej 2 rzeczy. Tego, jak realnie zniszczone zostały te 3 obiekty i pytanie, jaka była lista życzeń ze strony Izraela. Jeżeli tą listą życzeń były tylko te 3 punkty, to mamy sprawę w zasadzie załatwioną. Jeżeli Izraelczycy chcieli więcej i Netanyahu będzie miał zdolność przekonania, oczarowania Trumpa i przekonania go, że trzeba iść za ciosem i także wyeliminować kolejne, to pytanie, jak na to zareaguje Trump? Na razie widzimy, że ulega czarowi Bibiego. Zobacz, to poczekajmy. Ja naprawdę, chyba większość z nas naprawdę nie wie. Ale tutaj będziemy znali odpowiedzi. Odpowiedź druga, co z reakcją Iranu? Tak jak powiedziałam, Iran spodziewał się i był poinformowany, że atak nastąpi, więc pewnie także ma przygotowaną odpowiedź. I już pewne odpowiedzi zauważamy. To po pierwsze jest oskarżenie Stanów Zjednoczonych o złamanie prawa międzynarodowego i atak na suwerenne państwo, czyli złamanie Karty Narodów Zjednoczonych. W tym celu Iran poprosił o zwołanie Rady Bezpieczeństwa, która miałaby przedyskutować
tę kwestię. Pytanie, jak się zachowa Rosja i jak się zachowają Chiny, jeżeli, prawda, dojdzie do dyskusji i pewnych propozycji rozwiązania tej kwestii. Nie wiemy, ale to jest ciekawa rozgrywka międzynarodowa. Poczekajmy. Mamy jeszcze trzecią reakcję, czyli zapowiedź odwetu i już wiemy, że 2:30 poleciały, znaczy Amerykanie zbombardowali obiekty irańskie, a po godzinie 7 nastąpił odpowiedź rakietowa Iranu. Rozbrzmiały się alarmy w całym Izraelu, ale oczywiście efekty tego strzału nie są dramatyczne. Ale pojawiły się zdjęcia, oczywiście tu nigdy nie możemy mieć pewności, skąd są zdjęcia, z jakiej godziny i jak wiemy, tych manipulacji jest bardzo wiele i czasami sami możemy temu ulegać, więc ja też jakby nie biorę, mówię o tym, że pojawiły się zdjęcia ze zbombardowanego, miejsc bombardowanych w Tel Awiwie w sieci. Widziałem takie zdjęcia. Oczywiście, czy to na pewno zdjęcia z teraz i czy z Tel Awiwu, prawda, bo zburzone budynki wyglądają bardzo podobnie w prawie każdym miejscu. Tego nie mam pewności, ale no jakby wyglądało na to, że ten kontratak nastąpił. Tak, znaczy kontratak nastąpił, bo podczas wejść na żywo korespondentów zagranicznych te syreny wybrzmiewały także w tle, a jakby poczekajmy na potwierdzenie, gdzie spadły pociski i co to były za obiekty. Jakby to prędzej czy później do nas także dotrze. Więc odpowiedź Iranu jest natychmiastowa taka, ale pytanie jest zasadnicze, jak daleko posunie się Iran, żeby odpowiedzieć, bo pamiętajmy, Bliski Wschód to jest nie tylko ten wielki bazar, w którym, prawda, koalicja dzisiejsza może nie być aktualna jutro, każdy ze sobą, dzisiejszy wróg handluje z wczorajszym wrogiem, czyli ta płynność polityczna jest duża, ale pytanie jest takie, na ile Iran zmuszony podtrzymaniem przynajmniej jakichś szczątków prestiżu i takiego wizerunku państwa silnego, odpornego na atak Izraela i Stanów Zjednoczonych, odpowie i jak odpowie. I zwykle to jest tak, że ta lista odpowiedzi irańskiej, ona już jest znana od lat, bo te scenariusze są naprawdę przepracowywane od wielu lat, tak przez Amerykanów, jak i przez Izraelczyków i ona brzmi jakby w obu tych stolicach podobnie. Czy Amerykanie spodziewają się tradycyjnie ataku na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie i ambasady na Bliskim Wschodzie, spodziewają się ataków terrorystycznych czy innych na instytucje i placówki dyplomatyczne, czy amerykańskie, czy izraelskie, ale poza Bliskim Wschodem, tak bywało. Spodziewają się ataków na poszczególne, czyli zamachów na poszczególne osoby, czy to obywateli Stanów Zjednoczonych, czy w tym przypadku bardziej prawdopodobne Izraela poza Bliskim Wschodem. Niektórzy w wariancie takim, powiedziałabym, hard, spodziewają się, stawiają wielki znak zapytania, czy Iran przyciśnięty do muru jednak na przykład nie będzie zdolny wyprodukować brudnej bomby jądrowej i ją użyć przeciwko tym państwom, które zaatakowały Iran, czyli Stanom Zjednoczonym czy Izraela. To są pytania, które stawiają sobie analitycy amerykańscy i izraelscy od lat. Na pewno, jeśli mogę powiedzieć, na pewno Amerykanie, no, po pierwsze swoje wszystkie bazy na Bliskim Wschodzie zapewne zabezpieczają bardzo tak dobrze, jest. No bo jak mówię, się przygotowali, ale nawet, o tym chciałem powiedzieć, przed naszą rozmową kontaktowałem się z moim znajomym w Waszyngtonie, który mówił, że no, pytał mnie, jak jest nastrój w Warszawie, nie? Tak, u nas był poranek, prawda, cisza i spokój, resztą ludzie mówią o wyborach, prawda, jeżeli o czymś polskich byłych,
A on mówi, no nie, bo tutaj to wiesz, słychać na ulicach po prostu bardzo dużo policji, czy więcej policji w każdym razie i no jakby się, to widać, że Stany Zjednoczone się do tego przygotowały, alert został ogłoszony i przygotowują się na ewentualny atak, chociaż trudno sobie wyobrazić atak na Waszyngton, tak? A jednak w tym mieście też jakby ten poziom alertu był, znaczy po prostu został ogłoszony alert. Znaczy, można sobie zupełnie spokojnie wyobrazić wykorzystanie jakiegoś samotnego wilka do przeprowadzenia ataku terrorystycznego, samobójczego w dowolnym miejscu w Stanach Zjednoczonych, no przede wszystkim chyba tych kluczowych dla funkcjonowania państwa. Stąd podniesiony alert bezpieczeństwa. Ale jeszcze oprócz, prawda, tego całego wachlarza militarno-terrorystycznego mamy opcję tą, o której też się często mówi, zwłaszcza w kontekście napięcia izraelsko-irańskiego, czyli Irańczycy mogliby sięgnąć po taką handlową opcję atomową, czyli blokadę cieśniny Ormus. To oczywiście wyglądało spektakularnie, ale pamiętajmy, że Iran także poprzez Ormus eksportuje swoje surowce, tak żeby ucierpiał. Ucierpiałby kluczowy handlowy partner Iranu, czyli Chiny, więc Iran, który i tak kalkuluje super cynicznie i super na chłodno, pewnie się wielokrotnie zastanowi, czy sięgnąć po taką kartę, ale może na przykład pozwolić swoim proxy Houthi na atakowanie statków, okrętów, czy amerykańskich, czy związanych ze Stanami Zjednoczonymi, czy związanych z przedsiębiorstwami, czy biznesmenami izraelskimi w samej cieśninie albo, prawda, w okolicy, tak jak to miało miejsce wielokrotnie wcześniej, czyli ta słynna wojna tankowców. Możliwości jest wiele, ale myślę, że to wszystko będzie zależało od tego, jakie wnioski wyciągnie Iran, bo wnioskiem, który jest najważniejszy dla Khamenei, to jest przetrwanie reżimu. I jeżeli... No właśnie, do tego chciałem dojść, zapytać po pierwsze, czy, no to jest pytanie oczywiście, na które nie znamy odpowiedzi, czy Amerykanie będą próbowali dokonać zmiany reżimu. Po drugie, czy tego tak naprawdę, czy wielkiej akcji, jakiejś super rozproszonej, od dawna przygotowanej, nie przygotowują, znaczy nie szykują Izraelczycy, no bo słyszałem wiele razy, tak, padały te słowa również publicznie, no, że to oczywiście Irańczycy, naród irański może zdecydować. To słowa wypowiadane przez Izraelczyków. Pytanie, czy jest w ogóle do tego potencjał, tak? Czy to w ogóle jesteśmy sobie w stanie wyobrazić doprowadzenie do tego, że ten reżim upada, bo niechęć do niego w społeczeństwie irańskim, czy w dużej części społeczeństwa, tak, jest spora, ale czy to w ogóle jest do wyobrażenia? No i jeśli tak, to co może być potem, tak? Czy możemy mieć opcję Irak, prawda, że owszem, reżim obalony i wszyscy będą potem przez lata wspominać, jak to spokojnie i dobrze było za tego reżimu. Czy jest tam potencjał do zbudowania w miarę normalnego państwa? Ja tutaj jestem sceptyczna pod tym względem, bo nawet jeżeli popatrzymy na logo, które jakby na hasło, które kryptonim operacji, które wybrał Izrael, czyli, prawda, ten Rising Lion. Tak jest. Ten powstający lew, to było nie tylko odwołanie, znaczy to było także odwołanie do symboliki irańskiej, sugerując, prawda, możliwość powstania także takiego rewolucyjnego narodu irańskiego. Zresztą Netanyahu wielokrotnie mówił, my jako Izrael nie mamy nic przeciwko wam, ludności Iranu, przeciwko Irańczykom, mamy problem jedynie z reżimem w Teheranie.
Ale i teraz jest pytanie takie, na ile jest to moment rewolucyjny, na ile jest potencjał do rewolucji, bo kryzys jest obiektywny i pytanie jest takie, czy jeżeli, i to jest ta moja wątpliwość, jeżeli dzisiaj nie obserwujemy obiektywnego wzrostu czy nastrojów opozycyjnych, kontestujących reżim, ale wewnątrz Iranu, to czy jest opcja do takiej trochę, prawda, operacji, o której marzyłby Netanyahu, czyli obalenia reżimu. Z tym może być kłopot, bo ja nie widzę takich, prawda, tych takich ruchów, które miałyby świadczyć o tym, że Irańczycy zauważyli szansę i gotowi są z niej skorzystać. I że są tam liderzy, ugrupowania, prawda, które są w stanie to zrobić. Co więcej, opozycja z zachodu, znaczy opozycja irańska, ta poza Iranem, ta zagraniczna, jest trochę tak jak opozycja rosyjska, kompletnie z żadnym przełożeniem na emocje społeczne i polityczne społeczeństwa irańskiego. Czy nie ma możliwości zainspirowania i pociągnięcia za sobą Irańczyków w samym Iranie? To jest druga kwestia. Trzecia kwestia jest jednak taka, że nawet bez względu na to, jak reżim jest dokuczliwy społeczeństwu, to jednak to jest społeczeństwo, które pamięta swoją historię. My musimy też o tym jakby przypominać, tak, rozumiejąc, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej w Iranie, które zostało przez wiele ostatnich dekad, wiele rzeczy tam się wydarzyło, między innymi poprzez błędną politykę Stanów Zjednoczonych. Począwszy od wielkiej miłości z szachem, a szach na siłę westernizował Iran, co spowodowało, prawda, przesunięcie wajchy w drugą stronę i takie, prawda, bardziej żyzne podglebie dla krytyki takiej konserwatywnej. Szach nie był demokratą. To między innymi Izrael pomagał rozbudowywać oraz Turcy pomagali rozbudować tą niesłynną, służbę Savak, która była odpowiednikiem takiego irańskiego ČK, prawda, policją polityczną. Tak jest, więc kolonialne podejście do zasobów Iranu za czasów szacha, plus obalenie naprawdę demokratycznego, republikańskiego premiera Mossadeka, to wszystko spowodowało, że trochę Amerykanie i w ogóle Zachód przyczynili się do tego, że w ogóle wygenerowano coś jak, prawda, rewolucja islamska, czyli wielki protest przeciwko polityce szacha. Później sankcje nałożone na Iran i to jakby ten marazm przez, prawda, ponad 4 dekady nie tylko reżimu, ale także społeczeństwa irańskiego, że to wszystko powoduje, że z jednej strony Irańczycy oczywiście są sfrustrowani swoim własnym rządem, restrykcjami, ale też wiedzą, że to jest trochę bardziej skomplikowane i nie tylko reżim za to odpowiada. I na to wszystko nałóżmy efekt flagi, czyli poczucie takiej dumy narodowej Irańczyków i tego, że są ofiarą, czyli w ogóle są jakby celem ataku państwa zewnętrznego. I nie dziwię się, znaczy to wszystko powoduje, że no mogą jakby zachowywać się tak jak to obserwujemy, czyli nie być chętnymi do obalenia reżimu. Ale jednocześnie jest wiele oznak pokazujących ich ogromną wrogość wobec reżimu i pojawiły się też, oczywiście nie wiem na ile to są wiarygodne, ale filmiki, relacje, prawda, na temat o ludziach, którzy się cieszą z tego, że ich przywódcy są likwidowani, zabijani. Ja tylko ci się wtrącę, ja nie wiem na ile to jest na przykład efekt bańki, w której my żyjemy, bo każdy z nas gdzieś ma jakiegoś, prawda, znajomego albo znajomego, który
jakby zapytane o to, tak, jakie są emocje wewnątrz, wyrażają frustrację i krytykę własnego reżimu, sugerując, że po cichu kibicują prawda, interwencji czy izraelskiej, czy amerykańskiej, ale to jest po cichu. I pytanie, na No i ile to są ci, którzy się kontaktują z ludźmi z Zachodu, taki jak ty i wielu inni, tak? Ci Czyli to jest zwolennicy bańka ajatollahów nie dzwonią do nas, nie? Tak jest, czyli to jest bajka klasycznie, nie chcę powiedzieć antyreżimowa, ale taka bardziej, prawda, zwesternizowana, bardziej liberalna, czy bardziej prozachodnia. Właśnie, bo to jest Ale- pytanie, na ile uważasz, że my sobie budujemy ten obraz w sobie taki, no właśnie tego zwesternizowanego Iranu. Przypominamy sobie te zdjęcia z Teheranu z lat 70., prawda, gdzie kobiety były w krótkich spódniczkach i jakby ulice wyglądały tak jak ulice zachodnich miast, może trochę biedniej, prawda, i trochę tak bardziej brudno, ale było to otwarte, normalne państwo. I na ile te zdjęcia nam się gdzieś zakodowały i informacje o tym, że tam jest jakiś bunt, tak, kontakty z Irańczykami, którzy mieszkają poza Iranem, którzy uciekli, którzy mówią tak, no my jakby cały czas jesteśmy w opozycji do nich. Na ile to jest, czy to jest tak jak, no właśnie, czy to nie jest tak jak na przykład dzisiaj na Białorusi, tak, no, że też jest społeczeństwo niezadowolone, ale potencjał do wybuchu tam niewielki. No, trochę sobie sami odpowiedzieliśmy na to pytanie. Ja tylko jeszcze dodam do twojego pytania, trochę odpowiadając pytaniem na pytanie, a co by się stało, jeżeli faktycznie reżim zostałby obalony? Reżim, czyli kto? Czy wystarczy obalenie ajatollaha Chamenei i można wtedy się, prawda, jakby uwierzyć w to, że Iran może się zmienić? Jakby może nie będę podawała nazwiska, bo nie wiem, czy chciałby, żebym się podzieliła tą uwagą, ale to było w rozmowie prywatnej z kolegą, z świetnym specjalistą od Iranu. Pytałam go o dokładnie to samo. On powiedział, słuchaj, no z Chamenei to jest tak, że jego nie trzeba obalać, wystarczy, żeby zażył nie te tabletki, które trzeba. To znaczy jego zdrowie jest tak wątłe, że jakby zmiana reżimu pod tym względem takim dosłownym nie jest taka, powiedziałabym, nie jest taka odległa. Wszyscy się spodziewają odejścia Chamenei, raczej tego, powiedziałabym, biologicznego. Ale już tak mówiąc bardzo poważnie, odejście Chamenei, jeżeli zostałby obalony, to Iran jest państwem, który ma swoje, on wprawdzie jest, powiedziałabym, autorytarny, jest teokracją, ale jest państwem funkcjonującym, mającym swoje instytucje, swoje, prawda, służby bezpieczeństwa i nie tylko, więc po obaleniu czy po ustąpieniu Chamenei zakładam, że zostałby wybrany następca i teraz pytanie, czy to już byłoby zmianą reżimu i odpowiedziałabym wątpię, tak, bo jeśli nie Chamenei, wybrany byłby jego następca. Więc niekoniecznie obalenie Chamenei będzie zmianą wielką w Iranie, a po drugie instytucje, o których powiedziałam, czyli ci, którzy jakby funkcjonują na bazie instytucji państwowych i są zainteresowani tym, żeby reżim trwał, no to jest znaczna część, prawda, nie tylko jakby także społeczeństwa. Ale czy jest tam też potencjał w tym, taki potencjał związany z sytuacją ekonomiczną, z biedą w tym państwie? Bo jak sobie porównamy, ja już tu w jednym z programów przypominałem, jaka jest różnica między PKB na głowę mieszkańca Izraela i Iranu. Ona wynosi 57,8 tysięcy dolarów na głowę mieszkańca w Iranie i uwaga, 3,9 tysiąca dolarów, przepraszam, tam to było 57,8 w Izraelu, a 3,9 tysiąca w Iranie. Kilkunastokrotna różnica. Tak, ale to pamiętajmy, jest pytanie, czy w to najczęściej rewolucje, prawda, wybuchają nie tylko z powodu, ludzie chcą wolności, ale i chleba. Nie? Tak jest, ale pamiętamy taką zieloną rewolucję, która w pierwszej dekadzie lat 2000 wybuchła i została skutecznie stłumiona przez reżim. Pamiętajmy, że reżim też ma
wprawdzie nie ma możliwości powstrzymania agresji izraelsko-amerykańskiej, ale ciągle ma narzędzia skuteczne do tego, żeby represjonować własne społeczeństwo. Więc I z tego, co słyszę, miałem też taki kontakt. Mam nadzieję, że to z Państwem będę mógł porozmawiać, bo staram się o rozmowę z osobą stamtąd, która znaczy już tam nie mieszka, ale mam nadzieję, że się pojawi wkrótce tu w Układzie Otwartym. Ale wiem, że przekazywała też informacje, co się dzieje w ostatnim czasie. Że ten atak izraelski też posłużył za pretekst do stosowania represji. Że znowu iluś tam tysięcy ludzi zostało aresztowanych, torturowanych, bo po to potencjalni szpiedzy izraelscy. Nie? Że to w ostatnim czasie tam na przykład wyłączono internet. Tak? Nie było kontaktu WhatsAppowego z Iranu ze światem zewnętrznym w ostatnich dniach. To mam taką informację z ostatnich dni. Ale jednocześnie, tak, to prawda, represje są jakby tą próbą utrzymania w ryzach społeczeństwa i zastraszenia go w taki sposób skuteczny, żeby powstrzymać ewentualne próby rewolty. Ale pamiętajmy jeszcze, że pod względem gospodarczym wprawdzie Iran jest państwem nieporównywalnie biedniejszym od Izraela, ale jednocześnie nauczył się funkcjonować w warunkach sankcji i to Iran podpowiadał Rosji, jak funkcjonować w reżimie sankcji i jak te sankcje obchodzić. I głównym partnerem handlowym Iranu nie są państwa zachodnie, są Chiny. A Chiny nie mają problemów z tym, żeby naruszać system sankcyjny narzucony przez Zachód. Więc ja myślę, że Iran jako państwo i społeczeństwo się całkiem sprawnie, dla niektórych bardziej skutecznie, a dla niektórych boleśnie, czyli dla części społeczeństwa to chodzi o tą jakby taką dojmującą, jakby w dojmujący sposób jakby dostosowano się do tej trudnej sytuacji też gospodarczej. I jeżeli coś ma się wydarzyć, to pytanie słuszne, tak, jakby poprzez kieszeń jakby ta inspiracja może iść, ale być może na to też trzeba czasu. Więc jeżeli nawet teraz nie będziemy widzieć żadnych efektów, to warto się przyglądać być może rozluźnieniu pewnego systemu, jakiejś drobnej liberalizacji w ramach, prawda, próby złagodzenia sytuacji czy napięć wewnętrznych. No i to już jest ta inna ścieżka, prawda? Czy poprzez liberalizację Iran, pytanie, czy się otworzy na tyle, żeby rozmawiać, negocjować z Zachodem i ze Stanami Zjednoczonymi, co w zamian, a czy przypadkiem, prawda, nie otworzy się na tyle, żeby jednak doszło do jakichś społecznych dużych zmian. Tego naprawdę albo czy nie stanie się jeszcze bardziej agresywny tak w polityce zagranicznej, czy nie zaatakuje jakichś instalacji amerykańskich, czy nie sprowokuje czegoś, co wciągną Chiny do tej gry, albo, co może być konsekwencją tej sytuacji na linii Izrael-Stany Zjednoczone-Iran, że Stany Zjednoczone znowu skupią się na innej części świata, jeszcze mniej będą się zajmować Ukrainą i tak się zajmują niewiele, ale też odciągną częściowo chociaż swoją uwagę od Tajwanu, bo przecież ten statek lotniskowiec przypłynął z tamtego rejonu i mogą to Chiny wykorzystać. Tak? Tu jest bardzo wiele, też bardzo wiele następnych znaków zapytania i zagrożeń. Tak? Ta beczka prochu jest jeszcze bardziej sucha, a iskry są coraz bliżej tej beczki. I to jest jakby ostatnie ryzyko polega także na tym, że Iran, będąc zaatakowany przez Izrael i przez Stany Zjednoczone, teraz może wyciągnąć główny wniosek. Za wszelką cenę musimy jednak mieć broń jądrową, bo tylko wtedy, posiadając broń jądrową, Stany Zjednoczone i Izrael zawahają się przed agresją.
I to jest ta ścieżka radykalna, na którą też może wkroczyć Iran. I jeżeli mieliśmy problem z dotychczasowym Iranem, to znaczy po tym, jak Amerykanie wycofali się z porozumienia JCPOA, takiego, które jednak stabilizowało sytuację, wycofali się pod namową premiera Netanyahu. Krótko mówiąc, premier Przypomnij, Netanyahu... czym jest ta umowa. Już mówię, porozumienie JCPOA to było wynegocjowane przez jakby grupę państw zachodnich z Iranem i zakładało ograniczenie poziomu wzbogacania uranu do tam 3, iluś punktów procentowych, chyba 65, ale to było znaczne ograniczenie, plus Iran miał redukować swój potencjał wzbogaconego uranu i to miało trwać w pierwszej fazie do roku 2030, a później w tym czasie strony miały negocjować kolejne porozumienia, które miały deeskalować sytuację. I to był rok 2013, rozpoczęcie rozmów i negocjacji. W 2015 roku Barack Obama ze strony amerykańskiej podpisał to porozumienie. I Donald Trump, kiedy doszedł do władzy pod namową premiera Netanyahu, wycofał się z tego porozumienia, mówiąc, że to był najgorszy deal ever, że to jest w ogóle dramat i trzeba z tego wyjść. Czym stworzył problem? A dzisiaj bardzo mężnie z tym problemem walczy, doprowadzając do gigantycznej eskalacji na Bliskim Wschodzie i atakując Iran. I przywraca w zasadzie sytuację do tego momentu, w którym trzeba będzie powrócić do rokowań w sprawie irańskiego programu jądrowego. Tylko pytanie, czy Iran dzisiaj do niedawna był sceptycznie, ale jednak w te rozmowy zaangażowany. Teraz pytanie, czy Iran dzisiaj po tych doświadczeniach będzie zainteresowany rozmowami, czy właśnie nie pójdzie ścieżką, o której mówimy, czyli tego, że bez względu na to, co się dzieje, i tak już nas zaatakowali. Czy nie robimy wszystkiego, wszystkie ręce na pokład i prawda, przyspieszamy maksymalnie z programem jądrowym, bo tylko faktyczne posiadanie broni jądrowej odstraszy potencjalnych agresorów. I to jest bardzo niebezpieczne, bo to nam radykalizuje cały Bliski Wschód i w zasadzie uruchamia samonakręcającą się spiralę zbrojeń. Jeżeli Iran będzie miał broń jądrową, to każde silniejsze i o większych ambicjach państwo na Bliskim Wschodzie, jak Arabia Saudyjska, będzie chciało także pójść tą drogą, bo będzie czuło się zagrożone. No a z drugiej strony właśnie być może Donald Trump temu zapobiegł i ta akcja była skuteczna i uspokoił świat, prawda? To jest... Jaki jest efekt tego, co stało się w nocy z soboty na niedzielę? Jeszcze nie wiemy, tak? Czy to jest ruch, który uspokoił świat, czy to jest ruch, który jeszcze bardziej ten świat jeszcze bardziej nim wstrząsa i jeszcze bardziej podpala? To jest niesamowite. Tak jest. Jeżeli uspokoi, to w mojej ocenie i pewnie jakby to też Izraelczycy tak sugerują, jeżeli te ataki były skuteczne to i miałyby w jakiś sposób spowolnić irański program jądrowy, to powiedzmy na dekadę, może 2, ale nie da się wyeliminować wiedzy, czyli pozbawić Iranu wiedzy i wykształconych specjalistów, których już Iran ma. Więc nawet jeżeli raz zostały instalacje zbombardowane, to Iran będzie miał możliwość, bo ma ciągłość instytucjonalną, ma wiedzę, ma kapitał ludzki do tego, żeby odbudować te instalacje, które zostały zniszczone. Więc tak czy inaczej trzeba będzie z Iranem rozmawiać. Teraz pytanie... No pytanie z jakim Iranem? Jaki to będzie Iran? Tych pytań przez godzinę odpowiadaliśmy na rozmaite pytania i po tej godzinie mamy ich jeszcze więcej. I tak to będzie. I tu w Układzie Otwartym będziemy o tym rozmawiać. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za to, że zerwałaś się w niedzielę rano i tak nagle zdecydowałaś się o tym opowiadać i analizować. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję Państwu. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Napiszcie, czy uważacie, że dzisiaj świat jest jeszcze bardziej zagrożony. I ta sytuacja, jak sugerował Andrew Michta w naszej rozmowie piątkowej,
posłuchajcie zresztą, bo tam mówimy o Iranie nie wiedząc jeszcze, rozmawialiśmy nie wiedząc jeszcze, co zrobi Donald Trump, ale tak naprawdę Andrew Mista stawiał tezę, że to jest, że ta sytuacja pogarsza nasze bezpieczeństwo i powoduje, że świat jest bardziej rozchwiany. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. Subskrybujcie Układ Otwarty i jeśli słuchacie regularnie, to namawiam serdecznie do wspierania, bo to Wasze wsparcie jest niezwykle ważne dla funkcjonowania Układu Otwartego. Dziękuję, to wszystko na dzisiaj. Dobrej niedzieli.